bomby spadają w okolicach i na miasto. To już tylko kwestia czasu, jak nastąpi główny atak. Witam Was serdecznie. Dzisiaj słoneczny dzień. Jesteśmy w województwie opolskim, dokładnie w mieście Nysa. Co mnie tu sprowadza? Sprowadza mnie pamiętnik. Pamiętnik niemieckiej urzędniczki, która nazywała się Grete Hoffmann. I urodziła się w Nysie. I była tutaj aż do 18 marca 1945 roku. Natomiast od lutego 1945 roku zaczęła pisać pamiętnik, który opracował i przetłumaczył człowiek, który kocha Nysę, nazywa się Sebastian Miechkota. I za to mu bardzo dziękuję, bo gdyby tego nie przetłumaczył i gdyby nie opracował, to przecież ja bym na niego nie trafił i cała ta historia nie miałaby teraz miejsca, abyście wy o niej wiedzieli. Nysa wpadła w ręce Rosjan w marcu 1945 roku. Dokładnie z 23 na 24 marca wojska sowieckie praktycznie zajęły to miasto. I wtedy zaczęły się dziać dantejskie sceny. Ale naszej bohaterki już tutaj nie było. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie poświęcony fragmentom pamiętnika Grete Hoffmann i relacjom tym, którzy tutaj zostali, jak weszli Rosjanie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Zajazd Hubert w Walimiu. Słuchajcie, Zajazd Hubert w Walimiu to kultowe i klimatyczne miejsce, bo właśnie tutaj zaczęła się moja przygoda z historią. To w Zajeździe Hubert były spotkania i zloty poszukiwaczy, eksploratorów. To w Zajeździe Hubert siedzieliśmy przy jednym stole z doktorem Jackiem Wilczurem i rozmawialiśmy o tajemnicach górskich. Wpadajcie do Huberta. Pyszna kawa, bardzo dobre jedzenie, klimatyczny i wyśmienity nocleg i przede wszystkim właśnie to, co mnie otacza, powoduje, że tutaj toasty smakują wybornie. I jeszcze jedna rzecz. Co roku w Zajeździe Hubert robimy festiwal kuchni polowych, a więc historia poprzez zmysły. Zapraszam Was tutaj 13 lipca. Będzie festiwal, będzie historystory na festiwalu i będziemy próbować to, co różne armie jadły na przestrzeni ostatnich 300 lat. Dla pierwszych 10, którzy wpadną do Huberta, zamówią coś pysznego, mamy torby historystory i wlepy historystory. Mamy też tutaj swój boks. Znajdziecie go bez problemu, dlatego że będzie właśnie oznaczony naszymi wlepami. Zapraszam do Huberta, a jeszcze inne informacje na temat tego miejsca znajdziecie w linku, który będzie w opisie pod filmem. Niemiecka urzędniczka z Nysy zaczyna swój pamiętnik 14 lutego 1945 roku. Pisze go w Nysie, a więc to, co widzi, co słyszy, czego jest świadkiem, zaraz na bieżąco zapisuje. To są właśnie świadectwa, które ja najbardziej uwielbiam, bo oddają klimat tamtych mrocznych dni. Pisze 15 luty 1945 rok. Walki praktycznie toczą się na całej śląskiej prowincji. Od Grunbergu po Bunzlau. Ciekawie, kiedy dojdą Sowieci do Nysy. Mimo że Sowieci są bardzo dobrze wyposażeni, mają czołgi, artylerię i mnóstwo piechoty, to wierzę, że uda nam się
pokonać tę hydrę. Hydra to ma na myśli Rosjan. Wierzę, że kiedy nadejdzie gorąca chwila, zwycięstwo będzie po naszej stronie. Ciężko sobie wyobrazić, aby w lutym 1945 roku, kiedy wszystko już sypało się w gruzach, kiedy Wrocław praktycznie zaraz będzie okrążony, ktoś wierzył, że jeszcze można wygrać II wojnę światową. Nie, że jeszcze, że Niemcy będą w stanie wygrać II wojnę światową. 16 luty, 1945 rok. W pamiętniku Hoffman jest zapis. Dostałam informację, że na Drezno naleciało 6000 bombowców, aliantów i zginęło 35 000 ludzi w straszliwych płomieniach i w męczarniach. Boże święty, ile naszych uciekinierów i dzieci stąd dostały się tam z nadzieją, że przetrwają. A ta nadzieja prysła. Nie mam żadnych informacji od członków tych, których znałam, a tam zostali ewakuowani. 17 luty, 1945 rok. Usłyszałam po cichu komunikat Wehrmachtu, że Budapeszt przepadł całkowicie. Co dalej z Węgrami, którzy byli naszymi sojusznikami? Co z innymi, jak Chorwacja, Finlandia czy Bułgaria? Wszystko zostanie pochłonięte przez bolszewizm? Prawie 6 lat walki. Co? Na darmo? Po co w takim razie tyle ofiar? - 18 lutego 1945 roku Goethe wraca bardzo późno z pracy. Wcześniej zastanawiałem się, gdzie ukryć archiwa, gdzie ukryć dokumenty. Może skrytka w Starym Teatrze, gdzie zostanie wszystko zamurowane, powinna być dobra. Tak się zastanawia. Ale 18 lutego zostaje w swoim domu niemieckiego żołnierza z Wehrmachtu, Fritza Schneidera z Opola, który wygląda jak łachmaniarz. Jest wykończony, obdarty, brudny, głodny, do tego kuleje, ma zraną nogę. Szukał jej. Poprosił, żeby opatrzyła mu nogę. Opatrzyła. Dała mu jeszcze 2 kanapki z masłem i opowiedział jej, jak wyglądała obrona Opola. Opolski Wehrmacht dał dyla. Zostawił całą obronę tylko na oddziałach ludowych, takich jak Fritz i jeszcze starców. Z jego oddziału zostało tylko 17. Reszta zabita albo wzięta do niewoli. Fritz szedł 50 kilometrów, aby dotrzeć tu do Nysy. I Greta zaczyna już widzieć, że wizja ostatecznego zwycięstwa oddala się błyskawicznym lotem. Trzeci marca, rok 1945. Greta swoją dłonią zapisuje kolejne obserwacje. Dziś dostaliśmy wiadomość od Gottfrieda, który przekazał niemieckiemu żołnierzowi list. Akurat ten żołnierz trafił tutaj do nas, do Nysy. Wcale ta wiadomość nie była dobra. Drezno spłonęło doszczętnie, tylko zgliszcza i masa trupów. Przyszedł też rozkaz, aby wszyscy mężczyźni od 14 do 60 roku stawili się we Friedewaldau, czyli tam, gdzie mają kopać umocnienia, które mają zatrzymać tą całą nawałę sowiecką. Aby to coś rzeczywiście dało, aby nasza praca nie poszła na marne, tak jak na Śląsku, gdzie wszystko już całkowicie przepadło. Wrocław, Legnica, Brzeg, te miasta są praktycznie w rękach Rosjan. Przecież to tylko chwila czasu, kiedy czerwona lawa wleje się do Nysy. Jest potworny mróz. Nie pomagają ubrania, które nakładamy na siebie. Ciężko kopać i budować umocnienia, kiedy jest tak zdradliwa i strasznie zimna pogoda. Tylko poprawienie jej może uratować naszą pracę i naszą sytuację. Czwarty marca, 1945 rok.
Po południowych godzinach nad miastem pojawia się sowiecki samolot. Zrzuca bombę. Panika. Pan Schneider przychodzi i mówi, że tak, pod wpływem paniki jakieś dziecko wpadło do studni. Najpierw myśleliśmy, że to plotka. Jednak nie, to prawda. Drugie dziecko, śmiertelnie ranne, umiera. Kolejnemu trzeba amputować całą nogę. 16-17 marca. Greta już wie, że wszystko jest skończone. Zapisuje. Bomby spadają w okolicach i na miasto. To już tylko kwestia czasu, jak nastąpi główny atak. 20 razy schodziłam do piwnicy na skutek nalotów bombowych. Wybiegaliśmy z piwnicy, nawet nie potrafiliśmy się w tym całym chaosie odnaleźć. Wiem, że trzeba się stąd wydostać. Wyruszam stąd najpierw pociągiem do Głuchołaz, a potem w głąb Rzeszy, jeszcze dalej. Boże, miej litość dla naszej kochanej, uroczej i pięknej Nysy. Kilka dni po opuszczeniu przez Gretę Hoffmann Nysy wkraczają oddziały Armii Czerwonej. Większość ludzi ucieka, ale są tacy, co zostają. Na przykład siostry zakonne, Elżbietanki. Do długich lat po wojnie, lat 2000 nawet, był to temat tabu. Jak Rosjanie postępowali i co robili osobom duchownym. Szczególnie mówię tutaj na przykład o katechetkach, czy też, jak teraz w tym przypadku, o siostrach zakonnych. Najpierw Rosjanie wyciągnęli je z piwnicy. Kazali im stać na mrozie około 2 godzin, a potem zdecydowali się je zhańbić. Stali w kolejce sowieccy soldaci, w kolejce, razem ze swoimi oficerami, aby hańbić kobiety, które oddały swoje ciało, duszę i swoją miłość Bogu. Elżbietanki były zabijane. Raz, że stawiały opór, bo nie chciały zostać zhańbione. Drugi raz broniły innych dziewcząt bądź innych młodszych sióstr. Więc albo były zabijane na miejscu za to, że nie chciały po prostu się oddać sowieckiemu żołnierzowi, albo też były tak tłuczone kolbami, że nieprzytomne, rozrywane ubranie i brane po prostu na siłę. Siostra zakonna Maria Paschalis-Jan uciekła jako Elżbietanka przed wejściem Rosjan. Przełożeni kazali jej uciekać i ratować życie. Uciekli do parafii w Czechach katolickich. Jest 11 maja 1945 rok. Wojna się już zakończyła. Od kilku dni, oczywiście w Europie, na Pacyfiku trwa nadal, ale w Europie, jesteśmy w Europie. Siostra nie zauważyła, że przejeżdżał obok niej rowerem sowiecki soldat, który jak tylko zobaczył piękną kobietę pod habitem, zatrzymał się i kazał przyjść jej do niego. Powiedział, że ma z nim pójść i będą uprawiać wiadomo co. Ona odpowiedziała kategorycznie, nie ma takiej możliwości. Chrystus jest moim Panem. Jemu oddałam swoje życie i miłość. Ten się rozwścieczył, złapał ją i zaczął ją ciągnąć. Ona uklękła przed nim, złożyła ręce do modlitwy i powiedziała, proszę mnie zastrzelić. Tylko Chrystusowi oddam swoją duszę, ciało i miłość. Soldat dostał szału. Ale trudno, nie chcesz? To nie. Wyciągnął pistolet i zabił tą młodą dziewczynę. Tutaj, w Nysie, były jeszcze gorsze i bestialskie sceny. Do domu sióstr Elżbietanek wpada rosyjski oficer. Jest rozwścieczony. Krzyczy, kto strzelał? I pokazuje rękę, która jest cała we krwi. Może ktoś go ranił. Przecież nikt z domu nie strzelał. Siostry nie umieją strzelać z karabinu, a
ci, którzy są z nimi, to niedołężni ludzie. Do tego jeszcze z upośledzeniem umysłowym, którzy kompletnie nie wiedzą, co się dzieje. Kto strzelał, pyta. Nie ma odpowiedzi. Więc oficer znajduje odpowiedź. Wyciąga mały pistolet, podchodzi do siostry Sylwestry i do siostry Edelweiss i strzela im w głowę. Tego samego dnia, w tym samym domu, ginie siostra Felicitas. Dlaczego? Dlatego, że soldaci wbijają się przez drzwi i szukają młodych kobiet i zabierają też siostrę, bo jest młoda i ładna. Siostra błaga przełożoną o interwencję. Przełożona. Król prosi, aby zostawić dziewczęta i siostrę Felicitas. Soldat dostaje jakieś białej gorączki, że śmie go jakaś Niemka o cokolwiek prosić. Bierze karabin i uderza kolbą w brzuch. Ona się zgina, traci oddech i upada. Na pomoc rzuca się siostra Felicitas, bo jej matka przełożona leży walnięta kolbą w żołądek. Soldat odpycha ją, łapie tutaj za gardło i wyprowadza. Ma iść z nim i ma być uległa. Tak krzyczy, że mu się nie odda. Masz być uległa i ciągnie ją dalej. Ona krzyczy, wzywa Jezusa Chrystusa. Ten dostaje szału, uderza ją kolbą w głowę i tak długo skacze po jej głowie i po jej klatce piersiowej swoimi podkutymi butami, aż ona wydaje ostatnie tchnienie. Greta Hoffmann, gdyby została w Nysie, myślę, że skończyłaby podobnie, bo była pracownicą magistratu i z tego, co pisała na początku, rzeczywiście wierzyła jeszcze w ostateczne zwycięstwo. Gdyby wpadła w ręce Sowietów, mogłaby skończyć marnie. Ale opuściła Nysę, tak jak powiedziałem, z nocy na 16-17 marca i udała się, proszę Państwa, w głąb Rzeszy. I tam kontynuowała dalej swój pamiętnik, który zaraz Wam zacytuję. Ale to już był koniec. Koniec Rzeszy, koniec Führera i koniec II wojny światowej. ...27 kwietnia, rok 1945. Pamiętnik jest dalej kontynuowany przez urzędniczkę z Nysy. Mimo że Nysa dawno już jest w rękach sowieckich. Marszałek Rzeszy, Hermann Göring, zrezygnował ze stanowiska. Tą wiadomość podał nam Führer. Powód? Jego bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o chorobę serca. Nie wiadomo, gdzie się teraz znajduje i jaki jest jego stan. 1 maja 1945 rok. Narodowy Piątek przeszedł całkowicie bez echa, jakby to święto kompletnie nie istniało. Myślę, że zbliża się godzina śmierci nas wszystkich i Niemiec. Podobno Mussolini został złapany na granicy szwajcarskiej. Do tego jeszcze gwardia włoska złapała jego 2 sekretarzy. Spotkałam chłopca na ulicy, który trzymał na rękach jamnika. W Berlinie trwają ostre walki. Widocznie wojna ma się już ku końcowi. Wykonano wyrok na Mussolinim. Powieszono jego ciało na ogromnym placu w Mediolanie. Tak skończył chwalebny wódz Italii 2 maja 1945 roku. Adolf Hitler nie żyje. Tak podało radio. Zginął bohaterską śmiercią w Berlinie. Tak jakby jego śmierć uszczęśliwiła całą Europę. Dlatego, że przez tą śmierć padły wielkie i potężne Niemcy. Hitler i Mussolini, obaj dyktatorzy, skończyli w jednej chwili. Ciekawe, co z tego wyniknie. Te wszystkie plany, idee chorych dyktatorów spełzły na niczym. Wszystko rozsypało się w pył. Tak samo, jak i rozsypał się w pył stary poniemiecki cmentarz, dziś cmentarz garnizonowy w Nysie, gdzie monumentalne pomniki
stoją rozbite w kawałki, grobowce są wybebeszone, a Chrystus XIX-wieczny, który został postawiony nad grobowcem, nie ma nosa, nie ma rąk. Wszystko zniknęło. Tak jak zniknęła Rzesza, Führer. A Nysa przestała być niemieckim miastem. Dzisiaj jest w rękach polskich od ponad 70 lat. Ślicznie wam dziękuję, drodzy mecenasi, że wspieracie nasz kanał. Zachęcam też nowych, aby wspierać Historystory, bo dzięki temu my jeździmy po kraju i nie tylko i ukazujemy wam historie zapomniane i nieznane z trudnej i dramatycznej historii XX wieku. Pamiętajcie, pod każdym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego wejść, wybrać sobie odpowiedni dla was próg wsparcia i zgarnąć bonusy, jakie są do niego przepisane. Dziękuję wam mocno za każdą subskrypcję, łapkę w górę i za każde dobre słowo. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Widzimy się w każdy wtorek o godzinie 20. Do zobaczenia.